Hello, welcome to Overdrive Fan Studio. Witam Was serdecznie na kanale. And today I will tell you something about this new Millennium drum set. Let's start, but before, please click the subscribe button, the notification bell, and let's start after the main intro. Are you ready? 1, 2. Okay, so Overdrive Fan Studio is a Polish channel, so I will talk in Polish, but I will make you English subtitles, and I hope you will understand what I'm saying. And if you want more English videos, leave a comment. Maybe I will make another English version video about this one or other drum sets. Okay, moi drodzy, nowy model Millennium perkusji elektronicznej za 1500 zł, więc cena wydaje się bardzo, bardzo atrakcyjna. Ja tych zestawów troszeczkę już wytestowałem. No i nie ukrywajmy, że ten na zdjęciach tak się go włączało i tutaj się zaczyna robić całkiem ciekawie. No wygląda sztosik. No i teraz, czy ten sztosik ma przełożenie na to, co jest naprawdę? Powiem Wam szczerze, że jak odpakowywałem go, no to faktycznie rama naprawdę bardzo solidnie zrobiona, jest to bardzo mądrze popakowane. No nie ukrywam, że wśród tych tanich zestawów, które tam były wcześniej, to tutaj jest in progress. To, co idzie zauważyć na zdjęciach, ja wiem, że większość z Was nie czyta opisów lub po prostu nawet nie wie, o co chodzi, bo na przykład nie znacie się jeszcze. Ja jak oglądałem zdjęcia, nie czytając specki, no to mówię, aktywne obręcze, dwustrefowe talerze, no bo ponieważ widać, że tutaj mamy takie gumy dookoła tych naciągów. Talerz najczęściej było tak, że był taki gumowy placek do uderzania, a właśnie kopułka była plastikowa normalnie, tak jak jest tył tutaj tego talerza. A tutaj było widać, że chyba są normalnie aktywne kopułki, aktywne obręcze. Natomiast jak go podłączałem i zauważyłem, że wśród tomów oraz talerzy są kable mono, to stwierdziłem, coś tutaj jest nie ten teges. No i dlatego też nagrywam ten materiał, aby wszystkie tutaj niuanse, wszystkie tajemnice nam się rozwiały. Tutaj warto też zaznaczyć, może nie wszyscy wiedzą, że membrany są siateczkowe. To znaczy, one tak grają. Zobaczcie, teraz mówię, to jest normalny mój poziom głośności, bo nagrywam wszystko na jeden mikrofon, więc cichość tych membran jest taka, jak mówię w tym momencie do Was. Wiadomo, jak się mocniej zagra, to są mocniej. Głośniejsze są talerze, bo wiadomo, są z gumy, są bardziej słyszalne. Pad stopy nie jest taki głośny, tu ewentualnie kwestia drgań, które tam się przenoszą. Natomiast fajnie, że nawet jak się nie trafi w membranę, tylko w tą gumę, to ta guma też bardziej wytłumia niż jakby to był plastik. Rama oczywiście jest regulowalna, więc ja teraz jestem chyba na full ustawiony. Już wyżej się tego nie da zrobić, jeśli chodzi o tomy. Talerze jeszcze można do góry podciągnąć. O. Więc jak ktoś jest wyższy, no to ewentualnie te talerze może sobie wyciągnąć. Natomiast młodsze osoby spokojnie można jeszcze tą ramę w dół obniżyć, więc dzieciaczki spokojnie mogą sobie na tym zestawie grać. Widzicie mnie? Mam nadzieję, że tak i to ujęcie Wam wystarczy. Słuchajcie, mamy tutaj 8-calowy pad werbla z aktywną obręczą, która jest, zobaczcie, tutaj. Tu mamy taki fragment dodatkowy gumowy, który nam daje klik. Tutaj jest jakby guma, która tylko nam chroni jakby przed uderzeniami. Pytanie, czy to jest rimshot, jak myślicie? Chyba jest rimshot. Natomiast ona sama chyba nie działa. Tu jest konkretnie. Jeśli chodzi o tomy 7-calowe, to jest podobna sytuacja, to znaczy ta obręcz nie jest aktywna, no ale jak ma być aktywna, jak jest kabel mono? Po prostu jest ciszej, bo coś tam się wzbudza. Stopka. Jeśli chodzi o stopkę, to mamy również
padzik taki 8-calowy. To coś, co jest tutaj, to jest właściwie naklejony taki filc, który możecie sobie odkleić i przykleić z powrotem, więc to nie jest to, że ten pad jest jakoś lepiej skonstruowany, czy coś takiego. Natomiast bardzo fajna jest konstrukcja tych padów. Pad werblowy ma mocowanie takie klasyczne na śrubie, natomiast pady Tomów mają po prostu wbudowany, wklejony taki holderek do środka i całkiem przyjemnie się to sprawdza. Teraz tajemnica talerzy. Talerzy, jak też mówiłem wcześniej, mają tutaj gumową kopułkę, ale na rajdzie jak się zrobi w ten sposób, ale na kantach jest coś innego, nie? Wychodzi na to, że talerze są jakby dwustrefowe. Nie wiem, jak oni to zrobili. Przy czym właśnie kopułka i tutaj środek brzmi inaczej. A kant inaczej. Talerze mają funkcję czołg, więc możemy je tłumić po zagraniu. Także tego typu hicior spokojnie ujdzie. W przypadku hi-hatu również jest coś podobnego. Hi-hat działa nam zero-jedynkowo, czyli zamknięty. Otwarty, nic poza tym. Dodatkowo funkcji splash nogą lewą zrobić się nie da. Ale no dobrze. Całość ogólnie bardzo ładnie się prezentuje. Co prawda nie jest tak łatwo mi przynajmniej trafić w te małe pady, zwłaszcza, że ostatnio miałem perkusję o większej rozmiarówce. No ale cały secik, jak widać, ładnie się prezentuje i gra. Teraz kwestia modułu perkusyjnego. Moduł perkusyjny jest, słuchajcie, bardzo mini, malusieńki, ale całkiem sprytnie zaprojektowany. Po pierwsze, ma następujące wyjścia. Oprócz wyjścia słuchawkowego ma też wejście tam na jakieś urządzenie. Ma wyjście na kolumny. Ja niestety takiego kabla nie miałem stereo na 2 jacki, więc wyszedłem Wam po prostu wyjściem słuchawkowym. Dodatkowo mamy oczywiście USB wbudowane, więc możemy stosować ten instrument jako kontroler do wprowadzania sygnału MIDI do kompa, a tam już możemy robić wszystko. To na ten temat materiał obiecuję, że Wam w pewnym momencie również nagram, aby to wszystko wytłumaczyć. Coś jeszcze ciekawego? Aha, mamy dodatkowo wejście na crasha drugiego. Możemy sobie dowolnego crasha tutaj dokupić, zamontować. Ciekawe, czy będą w ofercie dokładnie tego typu, czy nie. Jak coś, to nie wiem, wkleję to Wam tutaj w obrazku lub napiszę w komentarzu. Więc możemy sobie zamontować dodatkowy talerz i z niego również korzystać. Jeśli chodzi o te mechanizmy stopy oraz hi-hatu, no to wiadomo, stopa jest zwykłym mechanizmem takim, jak musi być. Hi-hat jest prosty w konstrukcji, sprężynowy, ze sprężyną na wierzchu, więc nie jest to drogie w produkcji. Mamy też gumowe tutaj te podkładki i rzepik. Co prawda ja uważam, że lepiej zawsze trzymać na jakimś dywaniku, wykładzinie. Wtedy bębny nam się lepiej trzymają podłoża. Jeśli chodzi o zakres dynamiki, no to wiadomo, jakiś tam jest. Akcenty grają. Natomiast nie zawsze też wszystko odpali, no bo wiadomo, jest to instrument elektroniczny niewysokiej klasy. Chociaż teraz mi wszystko odpaliło. Ale takie ekstremalne tyche dynamiki mogą kiedyś nam nie odpalać. To jest w sumie spoko. Natomiast jakby ktoś chciał grać takie bardziej rimowe tematy, no to troszeczkę gorzej. Chociaż na perkusji elektronicznej raczej takich rzeczy się nie gra. To jest troszeczkę do innych celów przeznaczone. Teraz kwestia ustawień samego modułu. Moduł, zacznijmy od tego, że ma wbudowany mikserek, więc my możemy sobie decydować o poziomie głośności poszczególnej sekcji. W
Przykładowo, gram coś teraz. Stopa była za cicho. Prawda? Czy przykładowo komuś werbel był za cicho. No, to jest fajne. Hi-hatik głośniej. Nie? Fajnie to wszystko się tutaj prezentuje. Talerze są jako całość, te dwa. Moduł ma wbudowane 25 gotowych zestawów perkusyjnych różnych. Ja na spokojnie je zaprezentuję za chwileczkę. Mamy też tutaj oczywiście wbudowany metronom. Możemy sobie edytować. Tak, możemy sobie przyspieszać, czy też zmieniać różnego rodzaju ustawienia. Funkcję coach, czyli możliwość grania z wbudowanymi podkładami. Tam możemy sobie edytować, czy jest ten podkład głośniej, ciszej, są te podkłady różne, zmieniać ich tempo. Możemy sobie bez bębnów i z bębnami. Natomiast jak sami słyszycie, są to bardzo wybitne kompozycje zagrane wybitnymi próbkami brzmieniowymi, prawda? Ale oczywiście, co ważne, mamy funkcję setup, w której możemy sobie ustawić różnego rodzaju przeróżne ustawienia. Ekwalizację, prawda? Głośność rewerbu, rodzaj rewerbu, MIDI note, bla 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 bla. Dużo takich ciekawych tutaj rzeczy jest. Jakieś ustawienia fabryczne. To jest kwestia ustawienia X-Talk, czyli tego naszych czułości. To przy stopie można sobie sprawdzić. Zobaczcie. Werbel jest na 0. Po to, żeby w miarę te ciche dźwięki nam zbierał. Natomiast jak widzimy, te najcichsze no nie są zbierane, ale to w takich powiedzmy niedrogich zestawach często jest. Ale już coś tego typu jest. Zbierane. Natomiast stopa. Zobaczcie, jak stopa byłaby na 0, to w zależności od techniki może się komuś zdarzyć, że to odbicie drugi raz załapie. Stąd też możemy sobie to trochę ukręcić, że po prostu ten trigger inaczej nam pracuje. Mamy też funkcję Quick, w której to możemy sobie zmienić barwę w konkretnym zestawie instrumentu. Zobaczcie, tu jest taki werbel. Mogę sobie zmienić dowolnie. Każdą barwę, tak mogę sobie zmienić. I tak sobie też możemy zmienić poziom głośności konkretnego instrumentu. Możemy go przestrajać. Więc jest tutaj sporo tych ustawień. Reverb, panorama, czyli talerz. Albo na tomach to sprawdzimy. Zrobimy sobie tom pierwszy na 7.
Atom. Ostatni. I mamy stereo. Więc można tutaj sobie sporo tych rzeczy poustawiać. Jest też funkcja sensitivity. Gdzieś mi tylko uciekła. Velocity, czyli to jest kwestia krzywej dynamiki. No i czułość. Gdzie teraz Ferbel jest tak czuły, że różne dynamiki nam odbiera. Ale jak to sobie ściągnę w dół, widzicie, jeszcze nawet nie działa. Gram mocno, a go nie słychać. Nie? To też w stopie można ustawić, właśnie żeby komuś tylko się te mocne uderzenia stopy odzywały. No dobra, to w takim razie teraz przelecę Wam po fragmenciku każdy z budowanych barw, który jest tutaj zaprogramowany w tym module. Swing jazz, tu będzie się działo. Techno, czyli od techno to można z nudów zdechnąć. Piszcie, czyj to cytat jest.
No dobra, to kilka fragmencików z jakimiś tam podkładami. Dosłownie 3 fragmenty. O! Tutaj bel działa. A widzicie, czyli bel działa, ale nie zawsze. Trzeba mocno w tego bela walnąć. Skłamałem. I działa. Chociaż jak mam być szczery, to naprawdę trzeba mocno nawalać, żeby ten bel działał. Czyli tak średnio. No dobra, i teraz podsumowanie, co ja o tym myślę. Powiem Wam szczerze, że myślałem, że to będzie totalny game changer na rynku, bo tych zestawy Millennium, no to wiecie, są za 700 zł, za 999, są te MPS 850, dużo droższe. Jest też taki pośredni MPS bodajże 150 czy 450, byłem ciekaw, co to będzie. Myślałem, że będzie takie wow, zwłaszcza, że jak się widziało to wszystko, natomiast no minus jest taki, że ja testuję go tuż po tym, jak prezentowałem Black Hawka polskiego. No i mając na uwadze, że ten kosztuje 1540 zł w tym momencie, no to jest ok w tej klasie cenowej. Co prawda te padziki są malutkie i niby jest to wszystko porządnie zrobione, ale wiele lepiej by było, jakby one były o jeden rozmiar większe, albo chociaż żeby te tomy były wielkości werbla. Znacznie by się wygodniej grało, no bo na tych 7-calowych, prawie że 6, no ciężko mi było trafić. Tam są niby 8 w tych większych zestawach, ale to jakoś zupełnie jest więcej miejsca. Nie wiem, jak oni tutaj napisali, że 7, może od obręczy do obręczy, ale sam naciąg jakby miał 6. Napiszę Wam w centymetrach, ile to jest, to sobie sprawdźcie. Jest ok, jeśli o to chodzi. Fajnie, że te talerze mają 2 strefy. To jest akurat fajne. Fajne, że jest mikserek, fajne, że jest Bluetooth. Fajnie, że jest dodatkowe wejście. Rama jest solidna. Aczkolwiek nie zachwycam się totalnie. Pamiętajmy, każdy instrument elektroniczny no nie zastąpi naprawdę elektronicznego instrumentu. To jest ok, ale moim zdaniem, jak mam być szczery, to warto dopłacić te 360 zł, bo tak to w tym momencie wychodzi i kupić tego Black Hawka, którego prezentowałem Wam wcześniej. No to jest moja obiektywna opinia. Kupiłem to z ciekawości, żeby sprawdzić, co tam się na tym rynku Millennium dzieje. I myślałem, że on rozwali system, ale jednak nie rozwalił system. Znaczy jest ok produktem. Tym do 1500 zł jest ok. No więcej z niego się nie da wyciągnąć. Po prostu w kwocie 1500 zł nie idzie wyciągnąć więcej możliwości. No bo tak jest, koniec, kropka. Także tak o tym myślę. Mimo wszystko oczywiście, jeżeli ktoś ma 1500 zł i ani złotówki więcej i mu się podoba rozwiązanie z tymi obręczami, z dwustrefowymi talerzami, no to co wszystko Wam tutaj mówiłem, to ok. W komentarzu otrzymacie link do zakupu na Atomanie bezpośrednio. Przypominam, jeżeli ktoś jest zainteresowany kupnem, to korzystając z tego mojego linka wspieracie moją działalność, moją produkcję filmów tu na kanale, więc będzie mi bardzo miło, a ja zapraszam do zapoznania się z pozostałymi materiałami na Overdrive Fan Studio perkusyjnymi. Dajcie znać, co myślicie na ten temat, a może ktoś kupił ten zestaw, zastanawia się, czy mu pomogłem, czy nie. Więc to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na Overdrive Fan Studio. Thank you, my friends, very much. Bye!